Cześć. Dostałem wiele zapytań, jak wygląda sprawa z wynajmem samochodu w Malezji. W zasadzie wszystko już to powiedziałem w tych filmach, ale postanowiłem nagrać jeszcze jeden krótki filmik, w którym zebrałem dla Was wszelkie praktyczne informacje, gdzie wynająć samochód, ile to kosztuje oraz jak wygląda poruszanie się po drogach Malezji. Zdecydowanie uważam, iż warto wynająć samochód, jeżeli chcecie zobaczyć cokolwiek więcej niż 2-3 typowe, topowe turystyczne punkty, takie jak Kuala Lumpur, Melaka, Penang czy Langkawi. Tam wszędzie bez problemu dolecimy samolotem, czy dojedziemy sobie autobusem, ale sprawa się komplikuje, jeżeli chcemy odwiedzić na przykład Taman Negara. Albo polecimy sobie na Borneo i chcemy tam obejrzeć nosacze, orangutany w ich naturalnym środowisku, czy przepłynąć się chociażby po rzece Kinabatangan. Też oczywiście można sobie wynająć na miejscu taksówkę czy auto z kierowcą, ale cenowo wyjdzie to wielokrotnie drożej niż wynajem samochodu. Jest sporo lokalnych wypożyczalni, które nie są, powiedzmy, zrzeszone w tych wyszukiwarkach, ale stan samochodów z tych wypożyczalni często pozostawia wiele do życzenia. Te auta są wyeksploatowane, zniszczone i summa summarum, wynajmując z międzynarodowej sieci, zapłacimy tylko jakieś 20-30% więcej, ale w tym przypadku te samochody mają dużo lepszy stan, dużo lepszą kondycję, i przede wszystkim dostaniemy auta w miarę nowe. Najtaniej, najkorzystniej wychodzi wynająć auto przez wyszukiwarkę, do której link zostawiam Wam w opisie tego filmu. Wynajem auta w Malezji wychodzi na pewno dużo taniej niż w Polsce. Jest to jeden z najtańszych krajów na świecie, jeżeli chodzi o wynajem auta, a uwierzcie mi, wynajmowałem już naprawdę w wielu. Jeżeli chodzi zaś o same koszty paliwa, tak są one śmiesznie tanie i nawet nie ma co tego brać pod uwagę, gdyż zatankowanie takiego sedana do pełna to jest koszt niecałych 100 zł. Litr paliwa kosztuje w tej chwili mniej niż 2,5 zł. Cena jest regulowana przez rząd, stąd w całym kraju mamy zawsze jedną, tą samą cenę na wszystkich stacjach paliw. Jeżeli chodzi o stan dróg, tak na Półwyspie Malajskim są one w bardzo dobrej kondycji. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Jest dużo autostrad, dróg szybkiego ruchu, z tym, że akurat te są płatne. Jeżeli chcecie poruszać się po płatnych drogach, autostradach, tak, trzeba sobie kupić kartę Touch and Go. Ją można nabyć na przykład w sieci marketów 7-Eleven czy na stacjach benzynowych. Nie możemy jej doładować online, jeżeli nie mamy konta w banku malajskim, ale możemy sobie ją doładować na przykład gotówką bądź kartą Visa w sklepie 7-Eleven. I jeżeli podjeżdżamy sobie do bramki na autostradzie, wybieramy tylko pas oznaczony logiem Touch and Go, TNG, podjeżdżamy, klikamy kartę, szlaban się otwiera. To samo robimy przy wyjeździe i wtedy kwota z karty jest pobierana. Stan środków na karcie jest pokazywany od razu na wyświetlaczu przy szlabanie. Ewentualnie możemy sobie też w każdej chwili sprawdzić, czy to w sklepie 7-Eleven, albo zainstalować aplikację Touch and Go, podpiąć tą kartę. Też będziemy sobie mogli monitorować stan środków na bieżąco. Tą kartą dodatkowo możemy zapłacić za przejazdy komunikacją publiczną oraz zapłacić nią normalnie w sklepach, tak jak zwykłą kartą Visa czy Mastercard. Stąd jak zostaną nam jakieś środki, tak nie można ich wycofać, ale można je wydać w jakiś inny sposób. Inaczej sprawa ma się na Borneo, na malazyjskiej części Borneo. Tam nie ma płatnych dróg, ale te, które są, a jest ich niewiele, są w bardzo złym stanie. Stąd poruszanie się tam zajmuje wiele czasu. Też przestrzegam przed autami o niskim podwoziu, o niskim prześwicie, dlatego że ciężko będzie przejechać przez niektóre momenty. Nie ma potrzeby wynajmowania auta 4x4, zwykła osobówka wystarczy, ale podróżuje się wolniej z uwagi na stan dróg.
Do wynajmu samochodu w Malezji wystarczy nasze polskie prawo jazdy plus prawa jazdy międzynarodowe. Akceptują obie konwencje tutaj wypożyczalnie, więc nie będzie z tym żadnego problemu. Jeśli chodzi o depozyty, też one nie są duże. Z reguły jest to maks 1000 ringgitów, czyli około 900 zł. Także też są to jedne z najtańszych depozytów na świecie. Lokalne wypożyczalnie pobierają depozyt rzędu 200-300 ringgitów, także jeszcze mniej i wtedy nawet nie trzeba mieć żadnej karty debetowej czy kredytowej, bo w lokalnych depozyt zostawiamy w gotówce, zaś w tych wszystkich międzynarodowych sieciówkach nie ma problemu z depozytem na kartę debetową. Ja zawsze używam Revoluta i nigdy nikt nie zadawał zbędnych pytań z tego tytułu. Nawet jeżeli wypożyczalnia ma napisane jasno, że akceptuje tylko kredytówki, nigdy nie było problemu z akceptacją Revoluta. Jeżeli chodzi o zwierzęta na drogach, tak oczywiście jest możliwość na Borneo spotkać słonia. Są też znaki ostrzegające przed tapirami, ale szczerze mówiąc jest to bardzo mało prawdopodobne. Na pewno spotkamy małpy, warany, żółwie. Tu już trzeba uważać, żeby nie rozjechać takiego zwierzątka. Tam raczej nic się nam nie stanie z samochodem po rozjechaniu warana czy żółwia, ale uważajcie, żeby nie siać śmierci na drodze. Kotów, psów przy drogach też jest sporo. No i małpy. Małpy często sobie przesiadują gdzieś wzdłuż drogi, czekają aż ktoś wyrzuci jakieś jedzenie i czasem te małpy, które mają dłuższe ogony, położą go sobie na drodze, i ktoś im go przejedzie. Dlatego też przy drogach widać wiele małp, które nie mają już ogonów, bo uschły im po przejechaniu przez samochód. Jeżeli chodzi o korki, to w dużych miastach, przede wszystkim w Kuala Lumpur, one będą, dlatego poruszanie się po Kuala Lumpur samochodem mija się jakkolwiek z celem. Jest bardzo dobra komunikacja publiczna. Jeżeli wynajmujecie sobie auto, to najlepiej w weekend albo wyjeżdżajcie z miasta gdzieś koło południa, wtedy jest w miarę pusto na drogach i można sprawnie opuścić tą metropolię. Jeżeli chodzi o autostrady, jest ich dużo i też potrafią się korkować, zwłaszcza w okolicach świąt. Wtedy będziemy stać w korkach również na autostradach. Jeżeli chodzi o styl jazdy Malajów, nie odbiega on może zbytnio od stylu jazdy polskiej. Jest może mniej agresji na drodze, ale nie używają na przykład kierunkowskazów. Tutaj to jest nagminne, potrafią zajeżdżać drogę też bez sygnalizowania tego manewru. Trzeba zachować czujność. Aczkolwiek jak dla mnie jeździ się tutaj lepiej niż w Polsce. Nie ma tej nadmiernej agresji na drodze. Jeśli chodzi zaś o miejscową milicję, to nie ma czegoś takiego, że ktoś tutaj stoi z radarem albo z alkomatem. Nigdy się nie spotkałem z takimi kontrolami. Czasem są wyrywkowe kontrole gdzieś w miastach, ale jak widzą, że jedzie biały turysta, tak na pewno nie zatrzymają, tylko każą jechać dalej. Fotoradary stoją przy drogach ekspresowych, przy drogach głównych, przelotowych, międzystanowych. Poza tym nie ma się co obawiać żadnych kontroli, czy to prędkości, czy jakichkolwiek innych. I myślę, że to wszystko na ten temat. Jazda naprawdę tutaj nie sprawia większych problemów. Nie bójcie się wynajmować auta w Malezji. Jeżeli o czymś zapomniałem i macie jeszcze jakieś pytania, tak piszcie śmiało w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. Zapraszam oczywiście do obejrzenia całej serii filmów z Malezji, gdzie będziecie mogli zobaczyć fajne miejsca, do których można dojechać wyłącznie samochodem. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!